Cześć Rodek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! Dziś został otwarty w pełnej szerokości dwóch jezdni po 2 pasy ruchu odcinek drogi ekspresowej S5 z Bydgoszczy do Nowych Mars, gdzie S5 łączy się z autostradą A1. Od dziś można już dojechać drogą ekspresową lub autostradą z Gdańska przez Grudziądz, Bydgoszcz, Gniezno, Poznań i Leszno do Wrocławia, a także z Trójmiasta do Berlina. W filmie omówię drogę S5 ze szczególnym uwzględnieniem otwartego odcinka. Umowy na realizację odcinków pomiędzy Nowymi Marsami a Bydgoszczą w trybie zaprojektuj i zbuduj zostały podpisane jeszcze w 2015 roku, ale pierwszy wykonawca, impreza Pizzarotti, realizował inwestycje z tak dużym opóźnieniem, że konieczne było zerwanie umowy i znalezienie nowych wykonawców. Budowę dokończyli Budimex i Mirbut. Droga była otwierana etapami od wiosny tego roku, a teraz została w pełni udostępniona na zasadzie przejezdności. W niektórych miejscach prowadzone są jeszcze ostatnie prace. Sumarycznie opóźnienie w oddaniu tego fragmentu wyniosło niemal dokładnie 3 lata. Nowy odcinek zaczyna się na węźle Nowe Marsy na połączeniu z autostradą A1. Zaraz po zjechaniu z A1 są stacje poboru opłat. Należy się tutaj zatrzymać i w zależności czy jedziemy w kierunku A1, czy z niej zjechaliśmy, musimy zapłacić lub pobrać bilet. S5 od tego miejsca idzie przez kilkadziesiąt kilometrów wzdłuż Wisły. Po drodze mijamy m.in. Świecie. Następnie S5 dojeżdżamy do węzła Bydgoszcz Północ. Jest to węzeł zespolony. Najpierw jest to węzeł typu półkoniczna z drogą wojewódzką nr 244 prowadzącą do Strzelec Dolnych i do dzielnicy Fordon. Druga część węzła to węzeł typu trąbka. Po zjechaniu z niego droga prowadzi do centrum Bydgoszczy. Oddany dzisiaj odcinek był ostatnim, na którym droga z Gdańska do Wrocławia była dotąd wciąż jednojezdniowa. Średni dobowy ruch na tym odcinku DK5 wynosił od niecałych 12 000 pojazdów dziennie koło Świecia do niecałych 20 000 pojazdów koło Bydgoszczy. Wszyscy regularnie korzystający z DK5 mogli być świadkami skoku cywilizacyjnego, jeśli chodzi o komfort i bezpieczeństwo przejazdu, bo jeszcze 5 lat temu ze starej krajówki trzeba było korzystać na 3/4 długości tej trasy. Historycznie pierwszym fragmentem S5 była jedna jezdnia obwodnicy Świecia, otwarta w 1996 roku. Następnie na początku XXI wieku oddane zostały 2 krótkie obwodnice, Szubina i Śmigla. Na nich również powstała tylko pierwsza jezdnia. Na kolejne odcinki musieliśmy czekać aż do 2012 roku. Wtedy oddano drogę pomiędzy Gniezdnem a Poznaniem, zaś 2 lata później otwarto do ruchu odcinek w okolicy Rawicza. Główna ofensywa, jeśli chodzi o otwarcia nowych odcinków, zaczęła się w 2017 roku, a zakończyła dzisiaj. Omówił teraz przebieg drogi S5 od Ostródy do Bolkowa. Docelowo S5 zacznie się na węźle drogowym Ostróda Południe na połączeniu S7 z S5. Od tego węzła do węzła Ostróda Zachód na połączeniu S5 z DK15 droga jest wybudowana, jednak oznaczona jest jako DK16. Od węzła Ostróda Zachód do wsi Wirwajdy właśnie trwa budowa drogi. Jest to krótki, ale bardzo ważny fragment, ponieważ dopiero po jego otwarciu 100% funkcjonalność uzyska otwarta 5 lat temu południowa obwodnica Ostródy. Obecnie DK16 prowadzi oficjalnie w ten sposób i chyba nie muszę wam mówić, że mało kto w ten sposób jeździ. Następnie droga S5 planowana jest do Grudziądza. Jednak którędy docelowo zostanie poprowadzona, tego na razie nie wiadomo. Do analizy branych jest pod uwagę 5 korytarzy. Różnią się one od siebie dość znacznie. Korytarz preferowany przebiega z Ostródy do Iławy w pobliczu obecnej DK16. Następnie po kilkunastu kilometrach droga ma skręcić na południowy zachód w stronę wsi Świecie nad Osą. Od tej wsi preferowany korytarz ma prowadzić do węzła Grudziądz. Właśnie na węźle Grudziądz 4 z 5 wariantów rozpoczyna lub kończy nową S5 w stronę Ostródy. Jedynie jeden z wariantów przewiduje ominięcie Grudziądza od strony północnej. Wiązałoby się to z budową całkowicie nowego mostu przez Wisłę. Jeśli S5 od strony Ostródy wepnie się w A1 na węźle Grudziądz, wtedy pomiędzy węzłami Grudziądz a Nowe Marsy będzie miała wspólny przebieg z autostradą A1. Od Nowych Mars do Bydgoszczy o przebiegu drogi S5 opowiedziałem wcześniej. Od węzła Bydgoszcz Północ zaczyna się obwodnica Bydgoszczy.
Docelowo obwodnica tego miasta będzie miała długość 48 km i będzie stanowiła 3/4 koła. Od węzła Bydgoszcz-Zachód do węzła Bydgoszcz-Błonie jest to wspólny ślad S5 i S10. Właśnie te dwa węzły wraz z węzłem Nowe Marzy są pierwszymi, patrząc od północy, głównymi węzłami na S5. Jeszcze krótka dygresja. Jeżeli planujecie jeździć po drodze S5, to prowadząc samochód z kierunku Gdańska do Poznania, zwracajcie szczególną uwagę na węźle Bydgoszcz-Błonie. Jest tu miejsce, które wiele osób jadących pierwszy raz może mocno zaskoczyć. Od łącznicy Gdańsk-Poznań odchodzi droga do lokalnego osiedla, ale na prawym pasie nie ma żadnych znaków poziomych wskazujących, że z tego pasa będzie za chwilę możliwy skręt w prawo. Więc kierowca jadący od strony Gdańska nie spodziewa się, że ktoś może nadjechać od strony Bydgoszczy drogą wojewódzką 223 i przed naszą maską zahamować w celu wykonania ciasnego skrętu. Sam doświadczyłem takiej sytuacji, więc przestrzegam Was, moi widzowie, przed tym miejscem. Jako absolutne minimum na już, miejsce to powinno zostać lepiej oznakowane, na przykład na prawym pasie powinny być strzałki na wprost i wskazujące skręt w prawo. Innym, dużo łatwiejszym sposobem jest całkowite zamknięcie tego zjazdu i puszczenie objazdu tędy. Dalej S5 prowadzi w kierunku Gniezna i Poznania. Tym odcinkiem jedzie się bardzo dobrze. Co ciekawe, droga wydaje się dość pusta. Jechałem nią w piątek i za dużo aut nie widziałem. Po drodze mijamy m.in. Szubin, Żnin, Gniezno oraz Kostrzyn. Na węźle Poznań Wschód S5 łączy się z autostradą A2 i od tego miejsca idą wspólnym śladem. Na razie od węzła Poznań Wschód do węzła Poznań Krzesiny droga ma dwa pasy w każdą stronę. Ruch na tym odcinku wynosi prawie 60 000 pojazdów na dobę, dlatego już za 2 lata rozpocznie się rozbudowa tego odcinka i droga po kolejnych 2 latach będzie posiadała 3 pasy w każdą stronę. Od węzła Poznań Krzesiny do dróg A2 i S5 dochodzi dodatkowo droga S11, więc obwodnica Poznania, podobnie jak obwodnica Warszawy, jest drogą o wspólnym przebiegu aż 3 dróg. Na tym odcinku 3 lata temu autostrada została już poszerzona do 3 pasów. Na węźle Poznań Zachód S5 odchodzi od A2 oraz od S11. A2 prowadzi dalej na zachód Polski, natomiast S11 na północ. O węźle Poznań Zachód opowiem w oddzielnym filmie. My kontynuujemy podróż na południe. Tutaj ruch jest naprawdę spory. Trudno sobie wyobrazić, że jeszcze niedawno cały ten potok aut musiał się zmieścić na wąskiej drodze numer 5. Jako ciekawostkę powiem, że przed 2018 rokiem, kiedy otwarto pierwszą jezdnię S5 na odcinku Poznań-Wrączyn, przez kilka lat ten odcinek DK5 był najbardziej przeciążoną drogą krajową jednojezdniową w Polsce. Ruch wynosił tu powyżej 30 000 pojazdów na dobę, zatem przepustowość była przekroczona o ponad 100%. Teraz po nowej S5 z Poznania przez Kościan, Leszno, Rawicz, Trzebnicę i Żmigród do Wrocławia jeździ się znakomicie. Droga jest bardzo ładnie położona. W wielu miejscach przechodzi przez tereny leśne, gdzie są bardzo duże przejścia dla zwierząt. Dodatkowo pomiędzy Lesznem a Żmigrodem droga przez wiele kilometrów prowadzona jest tuż obok linii kolejowej z Poznania do Wrocławia. Co chwilę możemy spotkać jakiś pociąg. Droga S5 obecnie kończy się na węźle Wrocław Północ, gdzie łączy się z autostradą A8. Mimo że z góry węzeł ten wygląda dość dziwnie, to nie ma na nim zatorów ruchu. Połączenie S5 z A8 i odwrotnie odbywa się łącznicami o 2 pasach ruchu. W tym momencie powinienem zakończyć omawianie drogi S5, ale tak nie jest. Otóż S5 w przyszłości ma prowadzić dalej. 3 lata temu zadecydowano o dodaniu do planowanej sieci nowego odcinka drogi ekspresowej, wydłużając S5 do Bolkowa. Od węzła Wrocław Północ przez zachodnią obwodnicę Wrocławia do węzła Sobótka S5 ma iść wspólnym śladem z A8 i S8. Następnie od węzła Sobótka S8 pobiegnie dalej na południe w stronę Kłodzka, natomiast S5 ma zostać poprowadzona w okolicy Świdnicy i Wałbrzycha do Bolkowa. Uważam, że droga z Bolkowa do Wrocławia jest bardzo potrzebna. Mieszka przy niej bardzo wiele osób, a dodatkowo byłby to idealny skrót do drogi S3. Nie ukrywajmy, że jeśli droga S5 nie powstanie, to mało kto jadący z Wrocławia do Pragi i odwrotnie pojedzie przez S3 i A4, bo jest tamtędy po prostu dużo dalej. Dodatkowo planowana S5 ma olbrzymi potencjał na ściągnięcie ruchu, który obecnie jest rozproszony na kilka różnych tras. Gdy S5 zostanie otwarta, to przerzuci się tutaj wiele pojazdów zarówno z obecnej DK5, jak również z DK35. A także znaczącą ulgę odczuje DK8 i przejście graniczne w Kudowie-Zdroju, ponieważ tranzyt z Czech do Polski wybierze trasę przez S5 zamiast drogi przez Kłodzko. Więc jestem pewien, że zaraz po otwarciu możemy spodziewać się na nowej drodze dużego ruchu. Wzdłuż S5 od Nowych Mars do Wrocławia znajduje się obecnie 16 par mopów, czyli łącznie 32. Są tu mopy kategorii pierwszej,
gdzie jest tylko parking i toaleta, oraz są mopy kategorii drugiej, gdzie dodatkowo są stacje paliw i restauracje. Na razie nie ma żadnego mopu kategorii trzeciej, gdzie oprócz stacji paliw i restauracji jest także motel. Pomiędzy Nowymi Marzami a Wrocławiem na długości 371 km średnio parkingi wypadają co 23 km. Jest to wartość niższa niż ta, o której mówią przepisy, w myśl których mopy powinny być co 15-20 km. Dużo mopów jest pomiędzy Gniezdem a Wrocławiem, natomiast pomiędzy Gniezdem a Nowymi Marzami parkingów praktycznie nie ma. Obecnie na długości 140 km są tylko 4 pary mopów, więc wypadają średnio co 35 km. Na koniec, dla tych co dotrwali, powiem kilka słów o numeracji. Planowany przebieg S5 jest bardzo pokręcony. Od Bolkowa S5 ma prowadzić najpierw na wschód, potem na północ, dalej na północny zachód, północny wschód, a na końcu znowu na wschód. Jest to bardziej zlepek 3 różnych dróg niż logiczny, spójny ciąg. Do tego numer 5 jest nieparzysty, co w teorii oznacza drogę o przebiegu południkowym. Tymczasem mamy przecież w zachodniej Polsce bardzo naturalny ciąg północ-południe z Koszalina przez Poznań, Wrocław, Kłodzko do przejścia granicznego Boboszów w kierunku Wiednia. Jeśli w przyszłości będzie dokonywana zmiana numeracji sieci dróg, byłby to znacznie bardziej logiczny przebieg dla S5, czy jeszcze lepiej dla A5. Na południe od Wrocławia oznaczałoby to zamianę numerów. Nieparzysta A5 prowadziłaby naturalnie w kierunku Wiednia, a parzysta A8 w kierunku Pragi. Koło Lubawki byłby to wspólny fragment A3 i A8. Na węźle Poznań-Zachód A5 przecinałaby się po prostu z A2 bez wspólnych przebiegów. Natomiast na wschód od Poznania powinien istnieć jednolity numer, np. A16 dla naturalnego ciągu drogowego Poznań, Bydgoszcz, Olsztyn, Litwa. Tradycyjnie przy filmie pomagali mi Krzysiek i Igor, natomiast materiały z drona dostałem od Krystiana. Dla całej trójki ogromne podziękowania. Pozostałe osoby, które dostarczyły mi materiały, wymienione są na znaku drogowym. Pozdrawiam, Radek.